Przeglądałem stare podania, próbując znaleźć informacje na temat położenia grobowca Talrasha. Choć nie dowiedziałem się dokładnie, gdzie leży, to jednak możliwe, że mam dla ciebie dobry trop. Horazon, wielki demonolog klanu Vizierei, zbudował gdzieś tu w pobliżu swoje tajemne sanktuarium. Był tak potężnym magiem, że do środka budowli sprowadził demony, które służyły mu jak niewolnicy. Poza tym Horazon dokładnie śledził różne ważne wydarzenia, takie jak na przykład uwięzienie Baala w grobowcu Talrasha. Gdyby udało ci się odnaleźć jego sanktuarium, to na pewno natkniesz się tam na jakąś wskazówkę dotyczącą położenia grobowca. Wątpię, żeby Horazon jeszcze żył, ale musisz mieć się na baczności. Nikt nie wie, co może znajdować się w środku. Kiedy rozmawiałem o tej sprawie z Lordem Jerhynem, to poprosił, żebym cię do niego przysłał. Może on wie o jakimś sekretnym wejściu albo czymś, co ci pomoże. Przeglądałem Lysander jest zupełnie nieszkodliwy. Często dotrzymuje mi towarzystwa, bo jego zainteresowania idą w parze z moimi. Ale wątpię, żeby był w stanie pojąć złożoność sytuacji, w której się teraz znajdujemy. A więc udało ci się wybić żmij o szpony. Radujemy się niezmiernie, że słońce powróciło wreszcie do swojej poprzedniej chwały. Z chwilą, gdy zaczęły się kłopoty, zezwoliłem przerażonym gildiom haremowym schronić się w pałacu. Wszystko było w porządku, aż do pewnej nocy. Przeraźliwe wrzaski niosły się w górę pałacu. Po przybyciu na miejsce strażnicy ujrzeli, jak biedne dziewczyny masakruje banda demonów z piekła rodem. Moi gwardziści próbowali zepchnąć demony z powrotem do tej szczeliny, z której przybyły. Od tamtej pory moi ludzie toczą beznadziejną walkę. Demony wciąż przenikają przez szczelinę do pałacu. W końcu wynająłem Griza i jego najemników, aby pomogli mi chronić moje piękne miasto. Drogdan uważa, że tajemne sanktuarium spoczywa zakopane pod tym pałacem, jako że lud Golę leży w miejscu dawnej fortecy Vizierei. Mój pałac stoi teraz przed tobą otworem. Uważaj na siebie. Tajemne sanktuarium pod pałacem, powiadasz? Słyszałem, że są tam jakieś piwnice, w których Jerchen trzymał swoje skarby, ale o tajemnym sanktuarium słyszę pierwszy raz. W piwnicach pałacu Jerchena są tylko dziewki z haremu, które chowają się tam, odkąd zaczęły się te kłopoty. Dobrego dnia. Blisko 1000 lat temu Horazon był największym z klanu magów Vizierei. Użył on swojej wiedzy, aby przyzwać i rozkazywać demonom prosto z piekła. Choć był potężnym magiem, to bał się, że władcy piekła będą go chcieli ukarać za to, iż ośmielił się uwięzić ich braci. Właśnie dlatego wybudował dla siebie tajemne sanktuarium. Wierzył, że kiedy się w nim schroni, to nie tylko będzie bezpieczny przed mocami mroku, ale będzie mógł kontynuować swoje badania, nie przejmując się ani upływem czasu, ani żadnymi chorobami. Horazon stworzył wiele urządzeń, aby obserwować to, co się dzieje na świecie. Na pewno uważnie przyglądał się uwięzieniu Talrasha i zanotował położenie jego zapomnianego grobowca. Podobno tajemne sanktuarium powstało właśnie tu, w Lud Golę. Możliwe, że wejście do niego znajduje się gdzieś w pałacu,
Oto jedna z najstarszych budowli miasta, a w dodatku kiedyś była to forteca Vizierei. Tajemnicze sanktuarium. Na sam dźwięk tej nazwy robi mi się niedobrze. Nawet gdyby ci się udało je odnaleźć, to skąd możesz mieć pewność, że zdołasz stamtąd powrócić? Słuchaj, przecież nie jestem od nich gorszy. Ale chyba musiałbym oszaleć, żeby próbować poskromić demony. Przez to można sobie tylko napytać biedy. Bardzo wątpię, żeby Horazon wciąż mieszkał w swoim sanktuarium. Posiadł on moc tak wielką, że mógł rozkazywać demonom. Ale w końcu nawet to mogło mu nie wystarczać. Ktoś o tak złej sławie jak on nie wydrze się łatwo z mściwych szponów piekła. Ach, starożytny mag Horazon. Wierzył, że jest w stanie rozkazywać złym mocom, ale nie wiedział, że zło wykorzystuje ludzi, a nie na odwrót. Vizierei ciągle oddają mu cześć, bo jest dla nich symbolem triumfu człowieka nad siłami natury. Z drugiej strony Kościół Światła podaje go jako przykład ludzkiego szaleństwa i pychy. Horazon uznał, że przez cały czas musi być zamknięty dla ochrony przed tymi wściekłymi demonami. Taki jest los tych, którzy korzystają ze sztuki przywoływania. Taki lub wieczne potępienie. Są starzy demonolodzy i odważni demonolodzy, ale nie ma starych, odważnych demonologów. Aha, legenda o Horazonie jest znana, szczególnie w tych stronach. Nie do uwierzenia, ile czynów i dziwnych zdarzeń się z nią wiąże. Ostrożna karawana szerokim łukiem omija śpiących bandytów. Jeśli Horazon zniknął, niech tak zostanie. Witaj w pałacu!
można się tutaj zgubić. Dobry wieczór. Jestem pewien, że wszystkie informacje, na których ci zależy, znajdują się w dzienniku Horazona. Postaraj się odszukać go jak najszybciej, bo Diablo z każdą chwilą jest bliższy uwolnienia swojego brata. Witaj. A więc udało ci się dostać do pałacu, nieprawdaż? Dlaczego Jerchyn tak dokładnie go pozamykał? Dobry wieczór! Po tych wszystkich latach spędzonych na walce i okładaniu kułakami tych, co niczego nie podejrzewali i tych, co na to zasługiwali, mogę ci powiedzieć dwie rzeczy. Można albo walczyć, albo uciekać. Cała reszta strategii to tylko wariacje tych dwóch. Na pustyni jest kilka pradawnych grobowców, ale trzeba strasznie daleko iść, żeby na nie trafić. Ludzie gadają, że ostatnio to aż się tam roi od żywych trupów. Jakbyśmy nie mieli wystarczająco dużo kłopotów z szablokotami i żmijoszponami. Dawno temu Elzix i Dobry wieczór. Macki zła potrafią przeniknąć nawet do sanktuarium Horazona. Taka kryjówka mogła stać się siedzibą nieopisanych potworności. Miej się na baczności, bo nigdy nie wiadomo, co możesz przez przypadek uwolnić. Witam. Dużo myślałem o tym, co dzieje się w pałacu Jerchyna. Może tobie to też przyszło do głowy? Jeśli te piwniczne przejścia prowadzą do tajemnego sanktuarium, to właśnie stamtąd przyszły demony. W kryjówce Horazona musiał powstać wyłom. Czołem. Horyzont zawsze pozostaje poza zasięgiem. Powinno być ci to znane. Ach tak, Horazon. Teraz rozumiem, no tak, cóż. Był szalony, błyskotliwy, tak, ale kompletnie obłąkany. Dobrze cię widzieć. Skoro tak dobrze znasz Jerchyna, dlaczego go nie zapytasz, czemu nie mogę wypłynąć? Kończy mi się cierpliwość. Dobry wieczór! Los jest niczym goryl zamknięty w klatce. Obrzuci cię łajnem, jeśli będziesz z niego kpić. Tak? Był taki mag ze wschodu, chyba jeden z wizjerej, który odwiedził mnie prawie rok temu. Bardzo ciekawiła go historia tego miejsca, a zwłaszcza architektura pałacu. Uprowadziłem go po nim. Kiedy odkrył pradawne pieczęcie na przejściu do piwnic, stał się bardzo podekscytowany. Prosił, abym pozwolił mu przestudiować je w samotności przez jakiś czas, a ja wyraziłem na to zgodę. Wkrótce potem odszedł bez słowa i nie widziałem go więcej. Dziwne, nie sądzisz? Dzień dobry. Podobno udało ci się porozmawiać z Jerchynem. Już od pewnego czasu nikt tego nie dokonał. A dokładnie od czasu, kiedy zaczęły się te problemy. Spróbuj się dowiedzieć, dlaczego cały czas chodzi taki rozdrażniony. Zrobisz to dla nas? Dzień dobry.
Co zajęło ci tak wiele czasu w pałacu? Tylko mi nie mów, że harem kusi cię bardziej, aniżeli zabijanie demonów. U kogoś takiego jak ty byłoby to niezgodne z charakterem. Ach, nie cierpię plamić swoich rąk krwią parszywych czarnoksiężników! Poszukiwacze grobowca Talrasza znajdą go za portalem. Ale wiedzcie, że połyskujące glify zapisane tutaj w mym tajemnym sanktuarium są znakami 6 fałszywych grobowców. Brakujący 7. znak oznacza grobowiec Talrasza, największego z Horadrimów. Była to wspaniała, choć krótka chwila, kiedy klany magów odrzuciły podziały
i razem stanęły przeciw wspólnemu wrogowi. Horadrimowie nieubłaganie ścigali Trójcę przez opuszczone imperia wschodu, a nawet przez niezbadane krainy zachodu, pozostawiając ręce archanioła Tyraela nieskalane. Przypuszczając, że Trójca została pokonana, skłócone bractwo zaczęło się rozpadać. Porzuciwszy swe święte zadanie strzeżenia 3 kamieni dusz, zdesperowane klany magów zaczęły walczyć między sobą. Spór ten nie tylko doprowadził do rozpadu ich zakonu, ale także wzmocnił zło pogrzebane przez nich pod ziemią. Dziękuję za twą bohaterską pomoc. Cieszy mnie również to, że udało ci się znaleźć przedmiot poszukiwań. Ten dziennik powinien pomóc ci odnaleźć prawdziwy grobowiec Talraszy. Mam nadzieję, że dotrzesz tam przed Diablo. Ruszaj. I powodzenia. Diabelska siła emanująca ze skażonego sanktuarium zniknęła. 100-krotne dzięki za pomoc. Możemy teraz na nowo rozpocząć prawdziwe życie. Wszystko jednak pójdzie na marne, jeśli nie powstrzymasz większego zła, które błyskawicznie się rozprzestrzenia. Miłego dnia. Diabelska siła emanująca ze skażonego... Dziękuję za... Witaj. Wieści o tragedii, która nawiedziła to miejsce, rozchodzą się szybko. Co za okropność. I pomyśleć, że przez cały ten czas myślałem, że Jerchyn i jego strażnicy zabawiają się tam z dziewkami. Jak cię widzę, to zaczynam tęsknić za minionymi dniami, kiedy miałem obydwie ręce, oboje oczu i o jedną stopę więcej. Dobra kobieta z tej Fary. Jest bardzo smutna, ale rzadko wspomina o przeszłości. Jest dobra dla ubogich i pomaga wszystkim, jak tylko może. Słucham, obywatelu. Mogę ci odstąpić kilku moich ludzi. Nie może być. Dziewki nie żyją. Strażnicy walczyli z demonami. Jak to się mogło stać bez mojej wiedzy? A, więc Horazon od jakiegoś czasu nie żyje. Mam nadzieję, że przynajmniej udało ci się znaleźć przedmiot poszukiwań. Dobrego dnia. Słyszałem o twoim przyjacielu. Udało ci się znaleźć dziennik Horazona? To wspaniale, ale muszę cię ostrzec. Znaku prawdziwego grobowca Talrasza poszukuje też Diablo. Chyba nie muszę rozwodzić się nad tym, co to oznacza. W naszym kierunku nieuchronnie zbliżają się coraz większe siły zła. Trzeba ci teraz śpieszyć do grobowców. Nie ma takiego problemu, którego nie uleczyłby kubek dobrego wina. Dawno temu Więcej w tobie odwagi, niż mogłabym sobie wymarzyć. Może jednak jest dla nas jeszcze jakaś nadzieja. Słyszałam legendy o grobowcu Talrasza, ale zawsze myślałam, że ktoś wymyślił je tylko po to, żeby straszyć małe dzieci. Hej! I wtedy ten stary przemienia się w ogóra. Rozumiesz?
To najśmieszniejsza rzecz, jaką widziałem. Ha! Żeby mnie tylko Jerchyn wpuścił do pałacu. Ocaliłbym te dziewuchy i skopałbym tyłki demonom tak, żeby kopyta za sobą pogubiły. Wydaje mi się, że... No cóż... Strasznie to wszystko niejasne. Dobrego dnia! Och, znam Elziksa od lat. Zawsze, kiedy tu zawijam, proponuje mi pokój w swej gospodzie, ale wolę wygody mojej własnej kajuty. Teraz znamy małą tajemnicę Jerchyna. Cóż, wydaje mi się, że już wiem, dlaczego chciał, żebym tu został. Cieszę się, że do tego nie doszło. Teraz mówi, żebym poczekał jeszcze trochę, na wypadek, gdyby trzeba było cię stąd wydostać. Cóż, zrobię to dla ciebie. Może wspomną i mnie w epickich balladach, co? Cóż, masz, co było ci potrzebne. Teraz ruszaj, zanim będzie za późno. Tak? Cóż, wieści obiegające miasto są bardzo niepokojące. Najwidoczniej niebezpieczeństwo było większe niż ktokolwiek podejrzewał. Dobra robota. Możliwe, że udało ci się uratować naszą skórę. Domyślam się, że wyruszysz teraz do grobowców. Słyszałem, że znajdują się na środku pustyni. Karawany prowadzą ludzi tam, dokąd chcą dojść, póki nie dotrą tutaj. Nie ma nic, czego nie mogłaby uleczyć odpowiednia mikstura. Siennik Horazon, ach, dziennik, tak, cóż. Cieszę się, że udało ci się go znaleźć. Szkoda tych biednych dziewcząt z haremu, nie? Będzie mi ich bardzo brakować, to znaczy rozmów z nimi oczywiście. A, taki jest zawsze los tych, którzy igrają ze złem. Witaj. Wiara jest silniejsza od jakiejkolwiek zbroi. Tarcza chroni ciało, ale wiara potrafi wzmocnić mężne serce. Wcale mi nie żal tego niedoszłego maga. Jego chorobliwa ambicja zapanowania nad demonami okazała się jego zgubą. Twój czyn tylko przyspieszył to, co było nieuniknione. Tak. Musisz się śpieszyć, bo Diablo na pewno jest już blisko znalezienia tego, na czym mu tak zależy. Odszukaj grobowiec Tal Rasha, zanim pan zniszczenia zostanie uwolniony. Mam nadzieję, że śmierć przyniosła spokój temu fałszywemu demonologowi. Niestety, pewnie demony, z którymi był związany, ściągnęły go w czeluście piekła. Niech to będzie dla ciebie nauczką. Magia mroku to ścieżka szybka i prosta, ale jej potęga jest śmiertelnie groźna.